Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będzie o krakowskich kawiarniach, ale nie o tych współczesnych, często sieciowych, o modnych wnętrzach i serwujących latte sojowe, ale o tych, które istniały w przeszłości i rozsławiały życie kawiarniane Krakowa daleko poza granice Galicji, a przede wszystkim o tych, które istnieją od ponad 50 lat. Czy wiecie, co znajdowało się za moimi plecami? Albo kiedy i gdzie powstała pierwsza kawiarnia krakowska? Co stało się z Paonem? Dokąd chadzali Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer oraz inni artyści młodopolscy? Zapraszamy na film. Wydawać by się mogło, że ten temat powinien być tematem lekkim, łatwym i przyjemnym. Ale czy takim jest? Przekonajcie się sami, udając się wraz z nami w podróż po Krakowie w czasie i przestrzeni. Za pierwszą kawiarnię w Krakowie uznaje się powstały w latach 70. XVIII wieku lokal Marianny Sędrakowskiej w nieistniejącym już budynku na Roguszewskiej i Rynku Głównego na pierwszym piętrze. Właścicielka osobiście podawała gościom kawę. Najczęściej była to kawa z grubym kożuchem. Lokal był urządzony skromnie, ławki ustawiono pod ścianami, a do każdego ze stolików przytwierdzono na łańcuszkach po 3 blaszane łyżeczki. W 1851 roku zakazano otwierania sklepów w niedzielę, kiedy to ruch w cukierniach był największy. W efekcie wiele cukierni zostało przekształconych w kawiarnie, choć niektórzy cukiernicy uważali to za ujmę na honorze. Kawiarnia Wintera uważana jest za pierwszą kawiarnię na poziomie europejskim. Powstała w 1857 roku w Pałacu Wielopolskich na wzór wiedeński, z gazetami, stolikami do gry w karty, bilardem i starannie dobraną obsługą. W latach 80. XIX wieku zaczęły powstawać kawiarnie artystyczne. Pierwsza z nich prowadzona była przy Rynku Kleparskim przez Antoninę Koziarską. Spotykali się tam głównie młodzi artyści. Kolejna kawiarnia artystyczna, Schmidta, powstała przy Szewskiej 27. Zajmowała parter, pierwsze piętro i ogródek letni. Było tam brudno, bo właściciel, jako radny miejski, nie lękał się żadnych przepisów i inspekcji. Kiedy mu ktoś sugerował, że jednak warto by oddzielić kuchnię od klozetu i wprowadzić podstawowe ulepszenia, odpowiadał spokojnie: pełniej nie będzie, pokazując gestem salę z tłumem osób w środku. Dlaczego mieszkańcy Krakowa odwiedzali Schmidta? Głównie ze względu na towarzystwo i młodopolską atmosferę. W tych też czasach w lokalach pojawiły się damy. Wydzielano dla nich specjalne pokoiki. Dla tych kobiet była to jedyna forma kontaktu ze światem. Mogły przejrzeć czasopisma polskie i obcojęzyczne i oderwać się od swoich codziennych obowiązków. Jednak prawdziwym szczytem marzeń było otwarcie kawiarni w Rynku Głównym. Po przebudowie sukiennic w 1879 roku na parterze tego budynku otwarto kawiarnię Remana i Heinricha. Jan Noworolski przybył do Krakowa z Lwowa wraz z dziećmi po śmierci 28-letniej żony. Był 1910 rok. To tu postanowił kontynuować swój kawowo-cukierniczy biznes. Przejął kawiarnię w Sukiennicach i spłacił wspólnika. Otwarcie kawiarni Noworolskiego odbyło się z wielką pompą. Każda z sal zachwycała odmiennym wystrojem. Najbardziej efektownie prezentowała się sala biała z polichromiami Henryka Uziębły i Józefa Mehofera, przeznaczona dla pań. Kolejna sala przeznaczona była dla panów. Z kolei zielona pełniła funkcję fumuaru, czyli palarni. Wyposażono ją w ogromne lustra, stylizowane meble i żyrandole. W obszernych piwnicach przechowywano szlachetne trunki, a z kolei pracownia cukiernicza mieściła się
przy Rynku Głównym 10, skąd kilka razy dziennie obsługa przewoziła firmowymi wózkami ciepłe jeszcze słodkości. W okresie dwudziestolecia międzywojennego cukiernia stała się prawdziwą ostoją dla przedstawicieli krakowskich elit. Noworola odwiedzali liczni artyści i malarze: Jacek Malczewski, Kossak, Włodzimierz Tetmajer, Julian Fałat. Nie brakowało także polityków. Zaglądali tu Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, a podobno i Lenin. Jest to jedyna kawiarnia będąca w rękach tej samej rodziny od momentu jej powstania. Oczywiście z okresami przerwy spowodowanej wojnami, czasami PRL i rządami spółdzielni z Połem. Obecny właściciel, pan Wojciech Noworolski, jest prawnukiem założyciela i od 1991 roku kontynuuje tradycję przodka. Nadal działa tu pracownia cukiernicza, która znajduje się w podziemiach Sukiennic, a także palarnia kawy, a sama kawiarnia wielokrotnie pokazana została w filmach i serialach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przełom XIX i XX wieku to czas, kiedy w krakowskich kawiarniach królowała słynna cyganeria. Poeci, pisarze, malarze i muzycy właśnie w kawiarnianym gwarze szukali inspiracji. Jedną z pierwszych kawiarni, którą sobie upodobała krakowska bohema artystyczna, był Paon, założony w 1896 roku przez Ferdynanda Turlińskiego. Położony vis-a-vis Teatru Słowackiego w nieistniejącym już dziś budynku przy ulicy Szpitalnej, stał się Mekką przedstawicieli młodej Polski, aktorów, dziennikarzy, malarzy i literatów ze Stanisławem Przybyszewskim na czele. No cóż, zaledwie 5 lat później idylla się zakończyła. Pan Turliński zbankrutował, a najważniejszą pamiątką obok wspomnień stał się wyjątkowy obraz Paon, dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, który spontanicznie był uzupełniany przez przybywających do Paonu artystów. Budynek, w którym mieścił się Paon, został rozebrany, a w jego miejscu powstał nowy, który istnieje do dnia dzisiejszego. W 1911 roku powstała w nim kawiarnia teatralna. Dysponowała salą o powierzchni około 400 m². Posiadała olbrzymie okna od frontu oraz dębowe boazerie. Z kolei po bankructwie Turlińskiego artystyczne towarzystwo przeniosło się do otwartej w 1898 roku kawiarni Franciszka Sauera. Zajmowała ona pierwsze piętro kamienicy u zbiegu ulic Szczepańskiej i Sławkowskiej, w tym jedną z sal dekorowaną przez Baltazara Fontanę. Lokal był czynny do 3:00 nad ranem, ale ponoć brakowało w nim klimatu. Odwiedźmy zatem miejsce, w którym klimatu na pewno nigdy nie brakowało, czyli dawną cukiernię lwowską Jana Apolinarego Michalika, założoną w 1895 roku przy ulicy Floriańskiej, do dziś znaną jako kawiarnia Jana Michalika. Stała się ona ulubionym miejscem spotkań pisarzy, aktorów, malarzy i innych twórców. Ciemne wnętrze bez okien zapewniło jej nazwę Jama, zaś często klepiący biedę artyści nieraz regulowali rachunki, ozdabiając kawiarniane sale improwizowanymi rysunkami lub satyrycznymi wierszykami. Tu rodziły się idee młodej Polski, tu przesiadywał główny ideolog nurtu Stanisław Przybyszewski, a także poeci Lucjan Rydel, Kazimierz Przerwa-Tetmajer oraz malarze Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Józef Mechofer, Leon Wyczółkowski i Jacek Malczewski. W 1905 roku w Jamie rozpoczął swoją działalność słynny kabaret i teatrzyk o przypadkowej nazwie Zielony Balonik. W prześmiewczych tekstach i piosenkach wykpiwano konserwatywne mieszczaństwo krakowskie. Wystawiano sławne szopki satyryczne, drwiące przede wszystkim z ówczesnych galicyjskich polityków. A Tadeusz Bojżeleński komentował, że ciemny Kraków zareagował na wieść o wieczorach w Jamie Michalikowej oburzeniem. Dewotki i matrony puściły języki w ruch. W 1910 roku dobudowano od strony podwórza drugą salę przykrytą szklanym dachem. Powstała sala zielona oraz górka, sala i scenka kawiarni, na której do dziś występują znani artyści. Projektantem był architekt krakowski Franciszek Mączyński.
Wystrój wnętrza zaprojektował Karol Frycz, w tym secesyjne meble z zielonymi obiciami, odrzwia i ramy, witraże, kominek. Pomagał mu Kazimierz Sichulski, autor m.in. obrazu Kabaret Szalony. W tym też okresie w krakowskich kawiarniach pojawił się tak zwany stały klient, który w miarę regularnie zamawiał to, co zwykle. Zazwyczaj związany był z jedną kawiarnią, przychodził o pewnej porze, przesiadywał systematycznie określoną ilość czasu mierzonego gazetami, papierosami lub cygarem. Życie upływało miarowo, niezmiennie spokojnie, jak to w królestwie Galicji i Lodomerii. A czy zastanawialiście się Państwo nad tym, jak mogły wyglądać kwestie obsługi w kawiarniach? Obsługa większych kawiarni złożona była z 15 do 20 osób. Zatrudniano zwykle 2-3 kawiarki i 2 kucharki i tak zwanych froterów, których obowiązkiem było utrzymywanie w czystości posadzek i parkietów. Kawiarnie otwierane przy hotelach nigdy nie cieszyły się popularnością wśród mieszkańców Krakowa przełomu XIX i XX wieku. Wyjątkiem jest tu kawiarnia działająca w najbardziej luksusowym hotelu tamtej epoki, hotelu Grand. Częstym gościem był Henryk Sienkiewicz, dla którego Kraków nie byłby w pełni Krakowem, gdyby o 10 rano nie zjawiał się w kawiarni Granda na kawusie ze śmietanką, jednocześnie czytając czas. Chyba w żadnym innym mieście nie było tak szeroko rozpowszechnionego życia kawiarnianego. W kawiarniach spotykało się znajomych, załatwiało najprzeróżniejsze sprawy, zdobywało prawdziwe lub prawdopodobne informacje o bliźnich, poświęcając długie godziny na zbieranie wiadomości, kto z kim, kiedy, gdzie i dlaczego. Słowem, codzienna kawka była elementem stylu życia. Można się było udać na kawkę na przykład do kawiarni Esplanada, założonej w 1912 roku u zbiegu ulic Krupniczej i Podwale. W całym okresie międzywojennym była miejscem spotkań profesorów uniwersyteckich, literatów i muzyków. Podczas I wojny światowej spotkała się tu także grupa wybitnych matematyków ze Stefanem Banachem i Ottonem Nikodymem. Mówi się, że to właśnie tu, przy kawiarnianym stoliku, zrodził się pomysł powołania Towarzystwa Matematycznego. Jednym z gości był Leon Chwistek, matematyk, filozof i malarz, który, i tu przepraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy, powiedział nieco złośliwie: w całej Warszawie nie ma tylu osób inteligentnych, ile ich przychodzi do jednej krakowskiej kawiarni. Po 1936 roku lokal ten przejął Jan Bizans, krakowski potentat gastronomiczny, a nazwę kawiarni zmieniono najpierw na Palas, a potem na Krystal. Dziś mieści się tam dom handlowy Elefant. Po przeciwnej stronie ulicy Karmelickiej od 1908 roku działała też inna kawiarnia wspomnianego przed chwilą Bizansa. Jej goście podziwiali olbrzymie okna o ponad 4-metrowej wysokości. Była to najprawdopodobniej pierwsza w mieście kawiarnia oświetlana elektrycznie i posiadająca motory elektryczne do palenia i mielenia kawy. Dziś po dawnej kawiarni nie ma śladu. Mieści się tam bowiem drogeria Rossmann. Mało tego, przejście między ulicami Dunajewskiego a Karmelicką też kiedyś nie istniało, bo to tam znajdował się oddzielny salonik dla pań w kawiarni Bizansa. Powróćmy jednak na rynek i odwiedźmy kolejną kawiarnię, której historia sięga okresu międzywojennego i która dla odmiany działa do dziś. Została ona otwarta jako cukiernia Kazimierza Danka, potem zmieniła nazwę na Europejska. W połowie lat 60. kawiarnia Europejska była jedyną, która była tak wcześnie otwierana, już o 7 rano. Miewała czasem problemy z klientami. Na przykład 2 stoliki zawsze zajmowała ekipa handlarzy walutą. Oryginalny wystrój cukierni nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Po remoncie sprzed 3 lat obecny wystrój dość luźno nawiązuje do stylu art déco. Są tu sofy, liczne lustra oraz ażurowe ścianki. W drugiej połowie lat 50. w Krakowie działało niewiele ponad 20 kawiarni. Kolejka oczekujących na wolny stolik była nieodłącznym elementem tamtego pejzażu. Wtedy też powstały kawiarnie Fafik, Empik i Kolorowa. Żadna z nich już nie istnieje.
Ciekawi nas bardzo, kiedy zostanie ponownie otwarty bar kawowy Rio. Powstał on w 1959 roku. Była to pierwsza w mieście samoobsługowa kawiarnia. Niewielka, ale niemal natychmiast stała się bardzo modna, przyciągając początkowo szczególnie młodzież i studentów, potem kwiat krakowskiej bohemy, a w ostatnich latach stałych bywalców, którzy regularnie zaglądali do Rio przez ostatnie 50 lat. W styczniu 2021 roku po raz kolejny zmienił się jego właściciel. Nowym najemcą została spółka Navito, która prowadzi m.in. kawiarnię na Kielny czy sieć piekarni Avitex. Niestety póki co bar jest zamknięty. Innym lokalem z tradycjami, który od ponad 10 lat pozostaje zamknięty, jest Redolfi, w PRL-u znany jako Antyczna. Właściwie to na szyldzie powinna być nazwa Mauricio, bo Redolfi to był zaledwie epizod w niemal 190-letniej historii firmy. Znajdująca się w tym miejscu cukiernia Mauricjów słynęła z doskonałych likierów oraz smażonych kasztanów. Anegdota mówi, że pewien ziemianin za każdym razem odwiedzając Mauricja żądał kawy. Odpowiedź właściciela zawsze była taka sama. Mawiał: dopóki ja żyję, kawy podawać się tu nie będzie. Na co ów ziemianin? Dopóki żyję ja, nie przestanę się o nią upominać. My na szczęście upominać się o kawę nie musimy, bo oto i ona. Choć Kraków kawiarniami słynie, nie jest prostym zadaniem odnalezienie kawiarni historycznych, które przetrwałyby i nadal uczestniczyłyby w tworzeniu tak zwanego życia kulturalnego. II wojna światowa, a także okres komunizmu, czy nawet podwyżki czynszów w latach 90. XX wieku spowodowały, że z mapy Krakowa zniknęły na zawsze liczne kultowe lokale. Na szczęście Jama Michalika wciąż istnieje. To ponad 100 lat tradycji i to tutaj kończymy nasz program o kawiarniach krakowskich. Zaraz będziemy delektować się, tak jak nasi przodkowie, filiżanką kawy, ale nie omieszkamy spróbować również ich słynnego tortu Michalik. Przybywajcie do Krakowa, odwiedzajcie miejsca, które są miejscami z tradycją, z historią, które są wyjątkowymi, które są jedynymi w swoim rodzaju. Do zobaczenia w Krakowie. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.